Domyślam się, że chyba właśnie w tej chwili robią pomiary i pewnie wchodzi powietrze. Wchodzi czy nie wchodzi? Ciekawe. Słychać ich tam na zewnątrz? Degradacją przegród przez rozwój zagrzybienia, przez wykrapanie pary wodnej i tak dalej. I no, to jest jedyna możliwość, żeby zrobić to naprawdę rzetelnie, żeby w ogóle sprawdzić, na jakim poziomie jest budynek, to jest właśnie przeprowadzenie tego testu. Kolejny etap to jest? W tym momencie to jest naturalne, ta folia, strop jest nieizolowany, to, że na przykład tu, gdzie dotyka do konstrukcji, do stelaży jest chłodniejsze, też jest naturalne. Co jest nienaturalne? To takie palczaste, promieniste wzory jak tu w narożniku. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. Żeby nie było żadnych wątpliwości, jest zima, jest zimno, jest śnieg, a za moimi plecami dom, w którym już kiedyś byliśmy, dom Macieja z kanału Hollywood. Biorąc pod uwagę, że większość naszych widzów to mężczyźni, to chociaż też również grono kobiet przybywa, to powiem Wam tak. Umówiliśmy się u Macieja na wielkie dmuchanie. Zaraz będziemy szukali Macieja, dowiemy się, o co chodzi. Aczkolwiek przyznam się Wam szczerze, pierwszy raz widzę taką akcję. I powiem Wam, że jestem niezmiernie ciekawy odnośnie tego, po co, dlaczego, w jakim celu. Choć wiem, to myślę, że największą przyjemność sprawi mi to, żeby się z Wami podzielić, o co tutaj chodzi. Także zapraszam i za chwilę pojawi się Maciej. Słuchajcie, okazało się, że nie wpuszczą mnie do środka. Mam poczekać jeszcze 3 minuty. W związku z tym, no co, czekamy. Podejrzewam, że pewnie chodzi o to, że jak mi otworzą drzwi, okno czy coś takiego, to całe ich dmuchanie trzeba będzie zaczynać od nowa. A przy okazji dogramy tutaj, widzicie? Kto z Was pamięta na odcinku Macieja maty kapilarne? Tutaj mamy kawałek takiej maty. Tutaj jest wprowadzany czynnik i on się rozchodzi. Można to umieścić w ścianach. Mega fajna sprawa. Dla osób, które by były zainteresowane tymi matami kapilarnymi, to zapraszam Was na ten odcinek, który już wcześniej był opublikowany. To za chwilę będziemy oglądali, co tam w środku. Domyślam się, że chyba właśnie w tej chwili robią pomiary i pewnie wchodzi powietrze. Wchodzi czy nie wchodzi? Ciekawe. Słychać ich tam na zewnątrz? Nie, w środku. Poczekaj, Paweł, jeszcze raz się przywitamy. Cześć, Marcin z tej strony. Paweł. To co? Idziemy w takim razie szukać Macieja. Ty kręcisz od razu z wejścia, czy? Ależ oczywiście, no a na co mamy czekać? Słuchaj, cześć, witam Cię, uszanowanie. Piąteczka. Cześć, witam mistrza ciętej riposty i... Chciałem chociaż, że jakiegoś Photoshopa mi zrobisz, kurde, się nie uczesałem, to od razu przed cześć już zaczynasz kręcić. Słuchaj, jesteś jednym z tych bardziej profesjonalnych twórców na YouTubie. W związku z tym u Ciebie te filmy są zawsze dopracowane, przygotowane, merytorycznie dobre. W związku z tym ja pozwolę sobie wejść od zaplecza, od kuchni i pokażę Ciebie tak trochę z innej strony. One są na tyle dobre właśnie dzięki temu, że jest tyle cięć, a tak na żywo to później wszystko wszystko runia. Cały image, wizerunek. Powiedz mi, co się dzieje w ogóle? O co kamamy? Teraz jesteśmy w trakcie robienia testu szczelności budynku, to jest test blower door. I wychodzą różne niedoskonałości mimo wielu starań, mimo wiedzy, przygotowania i też użytych odpowiednich materiałów zawsze wychodzą jakieś niedoskonałości, więc taki test pokazuje to jak na dłoni, co jeszcze warto poprawić, bo zawsze jest coś do poprawienia. Chyba się jeszcze nie zdarzyło tutaj z tego, co też z Pawłem rozmawiałem, tak żeby było idealnie za pierwszym razem, więc ja trochę miałem nadzieję, że u mnie będzie, ale jest jeszcze coś do poprawy. Myślę, że wynik cały czas jest bardzo dobry w zasięgu. Pytanie jest takie,
Gdzieś zauważyliście już teraz w tej chwili, powiedzmy, coś, co się rzuciło w oczy, jeśli chodzi o kwestię uciekającego powietrza? Tak, jest kilka takich elementów, ale zaraz jeszcze z Pawłem będziemy robili test zadymiania, ten będzie bardziej efektowny. Zadymiania? Tak. To dobre. Także już zapraszam na mój kanał, gdzie to zobaczycie. Okej. A powiedz mi, no właśnie, bo od dawna się w ogóle zajmujesz czymś takim, bo ja szczerze mówiąc Ci powiem, że tak jak jeżdżę po budowach, to rzadko kiedy widziałem, żeby tak, wiesz, żeby taki sprzęt wjeżdżał i żeby chłopaki się spotykali na budowie na dmuchanie. Nie, no jest to nowość. Ja to robię dopiero 12 lat, w Stanach lata 80., więc można powiedzieć, że to świeża sprawa. Tak, nie jest to zbyt popularna metoda. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że można takie rzeczy sprawdzać, poprawiać, bo po to robimy, żeby poprawiać i zarówno wśród inwestorów, wykonawców jest mała świadomość, dlatego pracujemy nad tym, żeby Wam te rzeczy pokazać i pokazać przede wszystkim korzyści, które możemy osiągnąć, wykorzystując tutaj te metody, te technologie. Przed chwilą był etap, w którym to było powietrze, tak? Czyli po prostu to było dmuchanie zwykłe, tak? Czyli Chodźmy, dmuchnijmy. Tak? Okej, super. Powiem Ci. Zamknąłbyś tylko drzwi na to? Okej, dobrze. Okej, a może, właśnie, możesz powiedzieć 2-3 słowa, o co chodzi? Mamy wentylator, manometr różnicowy, który mierzy ciśnienie, generalnie steruje obrotami. Widzimy teraz, że membrana zaczyna pracować. Aha. Wytwarzamy podciśnienie, na razie 5 paskali, coraz więcej. Dojdziemy w tym budynku, podciśnienie zrobimy nie większe niż 20, bo nie chcemy, żeby te folie, które zwróć uwagę teraz, jak się wypełniają, wchodzą do środka, gdyby wpadają nam. Nie chcemy ich zerwać. Nie mogę ustawić za dużo, ale ustawiam na tyle dużo, żeby te przecieki były wyczuwalne. Okej. I teraz to, co robiliśmy przez ostatnią godzinę, tak? To przejdźmy do którego pomieszczenia? Tutaj, wejdziemy tutaj. Dobrze. To zobaczcie to, co widać. No widać nasze odbicie w szybie okna. Z prawej strony mamy skalę temperatur. Nas interesują przecieki powietrza, czyli zimne powietrze, które do budynku się dostaje różnymi miejscami, czyli interesują nas takie anomalie. To, że cały strop jest zimny, to jest naturalne, ta folia, strop jest nieizolowany. To, że na przykład tu, gdzie dotyka do konstrukcji, do stelaży jest chłodniejszy, też jest naturalne. Co jest nienaturalne? To takie palczaste, promieniste wzory jak tu w narożniku. Podejdziemy bliżej? Dobrze. Tego typu rzeczy. Czyli tutaj widzimy, teraz w celowniku mamy źródło nieszczelności, ten narożnik, tu w paru różnych miejscach, tak samo tutaj. I to są miejsca, które trzeba zdecydowanie uszczelnić, żeby budynek był komfortowy, zdrowy i żeby uzyskać niskie koszty ogrzewania, niskie zużycie energii. No i te wszystkie takie elementy tutaj będziemy starali się po prostu uszczelnić. Dobrze, a pytanie mam takie, sobie oglądamy tutaj jak gdyby ścianę. Pytanie do Ciebie. Czy w przypadku, kiedy budynek nie ma rekuperacji, to też jest w jakiś sposób konieczne? No bo ktoś powie, no dobra, ale jak ja nie mam rekuperacji, to mam zwykły budynek, no przecież i tak mam kominek, pytanie, tak. Rozumiesz, mam kominek, to po co mi tutaj taki pan, który nie ma włosów, z takim sprzętem, tak? I po co on mi tu ma mierzyć, sprawdzać? No, pytanie, czy w budynku z wentylacją grawitacyjną chcemy mieć komfort, czy chcemy mieć zdrowe warunki i zabezpieczyć budynek przed rozwojem, przed zawilgoceniem przegród, przed rozwojem zagrzebienia i czy chcemy mieć dalej niskie rachunki, no, czy chcemy korzystać z wentylacji systemu, który budowaliśmy, czy to będzie mechaniczna, czy to grawitacyjna, czyli przewody wentylacyjne, czy chcemy, żeby one działały i chcemy sterować tą wentylacją nawiewnikami, uszczelkami okien, czy pozwalamy na to, żeby powietrze dostawało się każdą możliwą szczeliną, tam gdzie akurat wykonawcy coś przeoczyli, czegoś nie dopilnowali, albo jak w niektórych skrajnych przypadkach po prostu nie wykonali swojej pracy. No, pozostawię to bez odpowiedzi. Okej, czyli tak, albo robimy to w taki sposób, że kontrolujemy i wtedy zamykamy wszystkie dopływy powietrza, te takie powiedzmy niekontrolowane, tak? I wtedy mamy wpływ na to, co robimy, tak? Że nie, że wietrzymy wtedy, kiedy nas nie ma w domu, kiedy mamy wszystko pozamykane, bo nieszczelności powodują to, że się dostaje, nazwijmy to lewe powietrze, tak? Do środka, no albo mamy na to wpływ. Generalnie naszym celem zawsze powinno być wykonanie budynku zgodnie z instrukcją montażu, zgodnie z technologią i to jest oczywiste, że to jest nasz cel.
ta metoda służy do tego, żeby pomóc ten cel osiągnąć i tak jak zawsze powtarzam, tutaj naszym celem, moim zadaniem nie jest kontrola sama w sobie i wytykanie błędów, tylko pomoc na etapie budowy najlepiej, czy też czasami na etapie już użytkowania, reklamacji albo jakichś napraw, remontów. Celem tego badania, tej usługi jest pomoc w tym, żeby jak najlepsze parametry uzyskać i uniknąć problemów związanych właśnie z brakiem komfortu, z szybkim wychładzaniem, z degradacją przegród przez rozwój zagrzybienia, przez wykrapanie pary wodnej itd. I no, to jest jedyna możliwość, żeby zrobić to naprawdę rzetelnie, żeby w ogóle sprawdzić, na jakim poziomie jest budynek, to jest właśnie przeprowadzenie tego testu. Kolejny etap to jest? W tym momencie mamy już całą detekcję zrobioną, jeżeli chodzi o kamerę termowizyjną, o te nieszczelności, o takie tutaj. Okay. One są różne. Możemy przejść. Co pokazać? Myślę, że teraz zrobimy dym jeszcze tam, więc to też zobaczycie u mnie, że póki, że tak powiem, jest jasno. Jasno, okej, dobrze, spoko. Pogoda nie sprzyja, chcemy to wykorzystać. Dobrze, okej, spoko. To przeskakujemy na etap, jak te maty kapilarne. Masz je pochowane? Tak? Udało się je pochować. Były problemy ze znalezieniem ekipy tynkarskiej, ale finalnie maty są schowane pod tynkiem i w posadce. Dobrze, czyli mamy tak, chodzimy, tak, po tych matach kapilarnych, one są w ścianach. Dokładnie. Tak? Powiedz mi, czym ty je zalewałeś? Bo tyle było komentarzy. Panie chłopie, to ci się zapcha w ogóle, tam to nie będzie działało. Maty jeszcze nie są zalane. Pompa ciepła ma przyjechać jutro razem z chłopakami, którzy będą to montować. I wtedy dopiero cała instalacja będzie napełniana. Póki co do tej pory była tylko nadmuchiwana do sprawdzenia ciśnieniowo powietrzem. Sprawdziliśmy to na 6 barach, wszystko jest szczelne, więc teraz kwestia zalania wodą, ale to musi być woda demineralizowana i jeszcze z inhibitorem, który będzie tam wszystko wychwytywał, żeby ten płyn w środku, ta woda była po prostu cały czas w jak najlepszej kondycji, bo faktycznie one są bardziej wrażliwe na pewno na jakieś zabrudzenia, na jakieś zanieczyszczenia niż normalne takie zwykłe rurki. Czyli to jest zwykłe takie biadolenie, gadanie, że to się pozapycha, że to nie będzie działało i tak dalej. No wiesz, jakbyś zalał tam wodę z kranu, to jasne, że to się zapcha. Okej, dobrze, pokażemy może jak wyglądają te maty kapilarne. Ja specjalnie nie będę Wam pokazywał, o co tu chodzi z tym zadymieniem, natomiast jest w tej chwili przeprowadzany test szczelności. I tutaj mamy właśnie maty kapilarne, które już znacie z wcześniejszych odcinków, a wszystkiego właściwie moglibyście się dowiedzieć też u Macieja na ścianach. One są w ścianach, są w podłodze. Powiedz mi, jeśli chodzi o kwestię tynku, bo przed chwilą powiedziałeś mi, że w sumie w każdym pomieszczeniu ten tynk, glina, chciałeś w innej strukturze położyć, tak, z jednej strony przetestować, tak, a z drugiej strony okazało się, że w jednym pomieszczeniu żonie się nie spodobało. Znaczy finalna po prostu struktura, to w jaki sposób to tam ekipa wykończyła, ale też zobaczymy, bo może w kolorze będzie to wyglądało inaczej. Ten tynk ma taką swoją charakterystykę, że jest dosyć ciemny, pochłania światło, co też jest jego cechą, jak dla mnie, korzystnym plusem, więc po prostu wizualnie to zawsze trochę inaczej wygląda i po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało po pomalowaniu. Plus gliny znowu jest taki, że można to lekko zrościć wodą i ten materiał znowu staje się plastyczny, więc można to wyrównać albo tą strukturę zmienić na trochę inną. Będziemy eksperymentować. Ale mówisz już po tym, jak on wyschnie na ścianie, tak? To już jest gotowy tynk. Możemy równie dobrze za 5 lat możemy podejść, spsikać go i tą strukturę zmienić, ukształtować go albo po prostu ściągnąć ze ściany i nałożyć jeszcze raz. To jest genialne w ogóle. Jaki ekologiczny materiał? Tak. Natomiast jak już tak rozmawiamy, to powiem Ci, że to budownictwo stare, takie budownictwo ze słomy, z gliny, charakteryzowało się tym, że jak się już dach zawalił, to jak się przyszło po 20-30 latach, to było tylko sterta kamieni. To wszystko się rozpuściło. Tak, to już było ekologia 100%. No naprawdę. Także myślę, że tutaj u Ciebie tak trochę wracamy do korzeni z tym tematem. No tak, częściowo. No niestety dużo materiałów, że tak powiem, ewoluowało na nasz plus, bo też możemy sobie trochę jeszcze lepszą jakość zapewnić. Nie zawsze, czasami to idzie w przeciwnym kierunku, ale jednak jakość, więc tutaj nie wszystko jest takie, że się sam od razu rozłoży, chociaż dużo materiałów jest takich, które mówią, że się nadają z powrotem do recyklingu. Ostatnia, jak gdyby prosta, koniec roku 2022. Jak się buduje teraz?
Nie buduje się. Nie buduje się. Problem z ekipami? O co chodzi? Z ekipami. No, to jak ktoś ogląda mój kanał, to wie, że szukałem, prosiłem o pomoc w znalezieniu ekipy, bo ja miałem problem z znalezieniem tynkarzy, a teraz też świeży temat wykończenie sufitów, znaczy wykonanie stelaży na sufit podwieszany i paroizolacji to totalna porażka. To tak złej ekipy jeszcze nie miałem. Znaczy jeśli chodzi o finalny efekt, tak, dużo rzeczy się nie zgadza, to można by opowiadać i opowiadać. Teoretycznie ekipa z polecenia, żeby nie było, że są totalnie źli, to tutaj też gość, który mierzył mi meble na wymiar do kuchni, powiedział, że sam poziom sufitu, czyli jak już położone są płyty, to że to wszystko jest bardzo równe, natomiast sama konstrukcja, no jest tam dużo rzeczy, które zdecydowanie bym poprawił. Kusiło mnie, żeby to wszystko zdemontować, założyć jeszcze raz, ale no, zima znowu nas zaskoczyła, przyszłe mrozy trzeba było to wszystko po prostu zamykać, kłaść tą paroizolację i ogrzewać, bo inaczej po prostu pomarzłyby mury, a maty kapilarne też miały takie zagrożenie, że gdyby ten mur zmarzł, to mogłyby się nadawać co niektóre do wymiany. Więc... One po prostu mogłyby popękać, jakby Tak. To jest materiał, z którego są wykonane, to też jest znowu jakiś ekologiczny i do recyklingu, ale znowu ma ten minus, że nie powinien się znajdować w mrozach. Czy po prostu by się pokruszył? Tak, jest takie zagrożenie. Mhm. Jeśli chodzi o kwestię cen, powiedz, no bo jesteśmy na etapie jak gdyby budowy, tak? Już powiedziałem, jaki to jest okres, jaki rok i w ogóle powiedz, co się dzieje. Spadają, rosną. Przestaje się cokolwiek dziać. Ciężko powiedzieć, niektóre ceny faktycznie zaczęły spadać, ale wydaje mi się, że to nie będzie jakiś duży trend z tego względu, że już nie wchodząc w politykę, ceny energii rosną, ceny wytworzenia, transportu, wszystkiego rosną, więc nawet jeśli niektórzy producenci mieli jakieś kosmiczne marże i teraz z nich zejdą, to tą marżę uzupełnią po prostu wyższe koszty wytworzenia i transportu, więc chciałbym powiedzieć, że teraz ceny zaczną spadać i że kolejni, którzy zaczną budować, będą mieli lepiej, ale obawiam się, że wcale tak nie musi być. Okej. Powiedz mi, co było największym zongiem takim, wiesz, co Cię zaskoczyło pomiędzy naszą ostatnią wizytą a dniem dzisiejszym? Co spowodowało, że Ci wręcz ręce opadły, mówisz, no nie wierzę? No to chyba właśnie te dwie ekipy. Raz, że przygody z różnymi ekipami od tynków, bo chyba było ich 7 czy 8. No i teraz ta ekipa właśnie, która robiła mi ten sufit, to naprawdę mało co się zgadza. Część jeszcze była w międzyczasie poprawiona przez też kierownika budowy, który tutaj zwrócił uwagę, że jak to tak zostawią, to się zawali, więc zostało poprawione tak, żeby się nie zawaliło, żeby spełniało swoją funkcję, ale naprawdę jakościowo to zostawiło wiele do życzenia, musiałem dużo sam poprawiać. Teraz jeszcze też tutaj z Pawłem podczas testu szczelności, który zobaczycie u mnie na kanale, zapraszam. Też wyszło dużo jeszcze takich niedociągnięć, które dzięki temu testowi będę jeszcze w stanie poprawić na tym etapie, chociaż też już poszedłem trochę dalej niż powinienem, ale no pogoda, mrozy gonią i trzeba po prostu zamykać dom i zacząć go ogrzewać. Skąd pomysł testu szczelności? Wiesz, no ja jestem trochę, można powiedzieć tak, wiesz, jak gdyby z tego tematu budownictwa i przyznam Ci się, że bardzo często spotykam rzeczy, których nigdy wcześniej w życiu nie widziałem, pomimo tego, że poruszam się, czy po budowie, czy zajmuję się tropieniem fajnych, ciekawych tematów. Skąd u Ciebie przyszedł pomysł na to, żeby właśnie coś takiego jak gdyby u siebie zastosować? Jeśli chodzi o szczelność budynku, to przyszło to z dwóch stron. Pierwsze to, teraz nie pamiętam, które było najpierw, ale chyba najpierw miałem kontakt z firmą, która wykonywała mi tutaj montaż tych okien. Oni trochę mnie naprowadzili właśnie na szczelność, że to szczelność będzie ważniejsza nawet niż parametr przepuszczania ciepła. A później jeszcze miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu z domów pasywnych i wyszło, jak ultra istotne jest szczelność budynku i faktycznie może być nawet istotniejsze niż niektóre parametry w budynku. Jeśli ktoś ogląda pana Macieja Sępińskiego na YouTubie, to też pan Maciej mocno na to zwraca uwagę. Ja też tutaj z czasem przekonuję się, coraz bardziej utwierdzam się w fakcie, że to jest bardzo istotne. Jestem niezwykle dumny i szczęśliwy z tego powodu, że miałem okazję z panem Maciejem sobie osobiście porozmawiać. Oczywiście pozdrawiamy pana Macieja. Również pozdrawiam. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli również przyjemność podać sobie dłonie. Pozdrawiamy Damiana. Damian, tak, który namierzył
pana Macieja. I z instalacji. Dokładnie, także Damian, słuchaj, pozdrawiamy Cię. Jeżeli chodzi o kwestię rekuperacja, pompa ciepła, czyli te rzeczy, które można spotkać u Macieja na kanale, no u Ciebie też również, bo Ty tam sporo czasu poświęcasz na to. Na jakim etapie jesteś w tej chwili? Rekuperacja jest zamontowana, czeka na uruchomienie, a uruchomienie czeka że na test szczelności, żeby po teście szczelności to uruchamiać, żeby później nie zatykać, nie uszczelniać wszystkiego jeszcze raz. I czeka też na ocieplenie sufitu, na zasyp izolacją, żeby nie wykraplała się w tej rekuperacji woda. Więc system jest przygotowany, natomiast jeśli chodzi o ogrzewanie, to pompa ciepła już też czeka, żeby jutro być zamontowaną. Co byś powiedział, jak gdyby na co mają zwrócić uwagę użytkownicy, tutaj przyszli inwestorzy w kwestii rekuperacji? Jak gdyby, co jest takiego, co powiedzmy, co Ciebie zaskoczyło, a wydawałoby się, że niby jest proste i oczywiste? Ciężko znaleźć taką jedną rzecz. Istotnych jest bardzo dużo rzeczy. Kwestia też montażu, tak? Bo nawet najlepszy sprzęt można zepsuć gównianym po prostu montażem, ale czy jest jakaś taka jedna rzecz? Nie wiem, może też dotycząca szczelności, czyli równoważenie przepływów, że to ma ogromny wpływ na sprawność tego rekuperatora, na odzysk energii, więc wybierając też sprzęt dobrze, żeby on miał właśnie bilansowanie przepływów, ale też konsekwencją jest dobrze, żeby mieć później szczelny budynek, szczelny dom, bo to wszystko ma gigantyczne przełożenie na koszt ogrzewania, a to jak wszyscy wiemy teraz jest temat na topie, tak? Rosnące ceny, braki w opale, w surowcach energetycznych, więc myślę, że teraz te tematy, ludzka świadomość będzie rosła przez to właśnie, że będziemy się mierzyli z problemami, na które jedną z odpowiedzi jest właśnie szczelność budynku. Okej. U Ciebie głównym tym elementem, składnikiem, który będzie napędzał ogrzewanie tutaj, to jest energia, prąd po prostu, dlatego dla Ciebie to jest tak, niezmiernie ważne. Tylko i wyłącznie prąd. Jaki COP będzie miała u Ciebie pompa ciepła? Jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że wysoki, to się okaże, bo tutaj to też współpraca z matami kapilarnymi mocno poprawi COP na pewno, a jak bardzo to jest jednym z celów właśnie wyeksperymentowania na moim kanale, chcę to pokazać. Ale chcesz normalnie zmierzyć, sprawdzić, ile to jest? Tak. Aha. Czyli spokojnie można to zrobić, tak? Można to przeliczyć, zmierzyć, tak? I jak gdyby... Super, ja jestem bardzo ciekawy, bo już słyszałem, tam były komentarze takie, że Ty coś powiedziałeś, to Tobie zarzucili, że Ty jesteś fantasta, że chyba z księżyca spadłeś. Były takie komentarze. Możliwe. Dużo takich kwestii było, więc pytanie, kto o czym mówił. Też dużo słyszę właśnie odnośnie szczelności budynku, że oddychanie ścian, czyli paroprzepuszczalność, dyfuzyjność ściany i szczelność budynku to jest to samo. Nie, są właściwie trzy takie główne, odrębne pojęcia. Jest szczelność budynku, paroprzepuszczalność i wiatroszczelność. Elewacji na przykład, więc to są różne parametry, nie należy ich mylić ze sobą, mieszać. Ja o wielu rzeczach się dowiadywałem, niektóre rzeczy nie są oczywiste albo zaczynają być oczywiste dopiero jak się o nich człowiek dowie, bo czasem no to tak samo jak kiedyś na pewno było, że nie wiem, że się okazało, że bracia Wright wynaleźli samolot, jednak człowiek potrafi latać, a jak zaczęli pewnie opowiadać tą plotkę, a słuchajcie, ci tam mają maszynę latającą, no to wszyscy płakali się w głowę i chcieli pewnie ich spalić na stosie, bo to czarnoksiężnicy, prawda? Tudzież, że to są płaskoziemcy. O właśnie, i szury. Słuchaj, foliarze. Słuchajcie, a więc my jako fani tego, żeby foliarze sobie pozostali foliarzami, płaskoziemcy niech pozostaną płaskoziemcami, my pozostaniemy fanami off-grid. Tak jest. Tak? Tak. A te tematy bardzo mocno wiążą się z off-gridem, prawda? Więc im mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię, tym łatwiej uzyskać off-grid, więc też warto o tym pomyśleć, warto pomyśleć o szczelności i o tym, żeby budynek był jak najbliżej standardu pasywnego albo nawet go przekraczał. Trzymajcie się w takim razie i widzimy się na kolejnych odsłonach. Było nam bardzo miło, że zgodziłeś się nas tutaj przyjąć. Dzięki, fajnie, że przyjechałeś. Pozdrawiam Twoich widzów. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, hej.